Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Ostatnio widzę co non-stop nagrywam, że tak powiem, przywitania z ręką nad oczami, bo tak jest jasno i tak słońce świeci. Słuchajcie, wybieram się na sklepy używane i zapraszam Was ze sobą. Także zobaczymy, co się fajnego znajdzie. Zapraszam serdecznie. Taki zestaw nowoczesny, ale powiem Wam, że są bardzo ładne. Do sałatki za 2,50, chyba nawet nieużywane. Całkiem fajny zestaw, nie? Patyczki, łopatki, też nieużywane. To jest chyba do sera, nie? Do drapania sera żółtego, śmierdziucha. To tak chyba do parmezanu. Co my tu jeszcze mamy? Te się dalej nie sprzedały, bo cena jest po prostu wywindowana w kosmos, dlatego tu mamy jakieś plastikowe. To już Wam chyba pokazywałam. To są tak zwane podpórki pod sztućce. Tu mam jeszcze taką fajną do mierzenia miseczkę czy dzbanuszek. A wiecie, do czego to jest? O, napiszcie mi, do czego to jest. Ja wiem. Jest ich tutaj, nie wiem, ktoś to tak powiązał, ale może mi się uda to pokazać. Zobaczcie, co to jest. No, taka ciekawostka. Ja wiem, do czego to jest. Może Wy mi też powiedzcie. Tam jeszcze jest półka na dole. Tu są ramki. Zajrzymy sobie też na obrusy. Tutaj na obrusy sobie zajrzymy. Ciekawe, czy ten bardzo drogi jeszcze jest. Podejrzewam, że nie, bo był naprawdę bardzo ładny pomimo ceny, bo cena była troszeczkę szokująca. No ale jednak wiecie, teoretycznie jak coś jest bardzo ładne, no to może być droższe, nie? Chyba go nie ma, ktoś go kupił. No, ale Wam powiem, był wart kupienia, nawet jak był trochę droższy. Tu są podkładki, o takie białe, nie, to jest bieżnik. O, tu mamy taką zapaskę, widzicie? Ja to zapaską nazywam, bo taką jest albo na dziecko, chociaż jest dość długa, albo na bardzo szczupłą osobę, bo jest bardzo wąska. Pościel. I tu takie byle jakie te podkładki. No. Tu jeszcze jest chyba parę tych poszewek. Co tutaj mamy? Takie miseczki po nie wiadomo ile, po euro. Euro sztuka. To też po euro. Tu zobaczcie, jaki ten kubek. Pewnie z Anglii przywieziony, 7,50 z parą. Księżna i książę, jak on się nazywał? George. Książę George, Prince George. Taki pojemniczek. Nic tu nie ma takiego, tu jedynie może taka miseczka, ale to jest chyba nowoczesne, tak, z Jiska. I tu jeszcze taka, ta jest ładniejsza. I doniczek. Tutaj jeszcze coś ciekawego znalazłam. Zobaczcie, takie obrazki. One są tylko po euro. I to jest jakaś specjalna technika wykonywania. Nie wiem na czym, ale to jest na pewno metal. Muszę o tym poczytać. To można wyczyścić, bo to się schodzi ten osad. Także ciekawe. Wezmę sobie, bo nie są drogie. To się nazywa technika Leonarda. Czekajcie, zaraz Wam powiem.
Leonardo da Vinci, tak się ta technika nazywa. I właśnie na tych innych z tych obrazkach, które widziałam, też są konie, także widocznie jest to taka seria. Wezmę sobie, nie jest to drogie, a mnie zainteresowało. Ciekawe, jak to jest robione. Muszę poczytać. Pamiętacie takie podkładki? Kiedyś w Polsce i było ich pełno. 2,50. Coś w sobie mają. Z muszelek. Co tu jeszcze mamy? Serduszko. Wiecie, na tej półce zawsze jest taka drobizna, jakby można powiedzieć. Tu mamy coś z mosiądzu. Taki pojemniczek. I dzbanuszek. Chyba nic tu więcej nie ma. O, jaki ładny taki szyld. Jestem w ogrodzie. Co tu mamy? Trochę, że tak powiem, biżuterii. Ale nic tu nie ma ciekawego. Takie, wiecie, wartościowsze rzeczy, takie, że w rękach już czuć nawet. To niestety się rzadko zdarzają. Jedynie to wydaje mi się jakieś takie ładniejsze. Ale nie wiem z czego. Może też nic wartościowego. To też jest ciekawe. Ciekawe, jak oni to robią. To jest specjalna technika pewnie. I to jest, że się można naciągać na gumce jakby. Tu jeszcze jest takie coś. No to wszystko są jakieś takie nowoczesne rzeczy, już wiecie. O, na przykład taka zawieszka do kluczy, całkiem ładna. No, takie rzeczy. Co tu mamy? Zeltmann-Weiden. Czasami mają takie formy, które są podobne do Rosenthala. Tak, ten jest tak tylko troszkę. Euro 50 sztuka. Ładne talerzyki, zobaczcie, takie delikatne. Co tu jeszcze jest? Bejruta, talerz. O, takie talerze. Zobaczmy je. Angielskie. Coś takiego. No, nie powiedziałabym, ale tak jest. Tu mam takie piękne kobaltowe. Eschenbach. Już kiedyś je miałam w ręce. Ale to nie jest pokrywka z tego niestety. Tu mamy Huchenreuta. Tu mamy filiżankę, która jest tutaj niestety na spodku udziabana. To co to jest? Made in China. To już była kiedyś. I ona też jest dziabnięta. Chyba to nic nie ma nowego. Jakieś lusterko. Suszarka, ona na przykład na wyjazd, bo maleńka, wam powiem, za 3 euro. Ciekawe jak działa, czy działa. Na pewno działa, bo oni to sprawdzają te rzeczy tutaj. Tu mamy taki ładny też dzbanek za 5,50. Co to jest? Zobaczmy sobie. Bawaria. Bardzo ładny jest. I w sumie tyle. Już chyba nic do mnie nie woła.
Czasem warto głębiej zaglądnąć. Tu są jakieś do powieszenia na ścianę, takie pojemniczki. Czy tutaj coś jest? Jakiś taki obrusik zielony? Zobaczmy, co tu mamy. Czasem się chowają, wiecie, pod spodem ładne rzeczy i trzeba je wyszukać. Może coś się tutaj nam fajnego trafi. I tutaj mamy takie ale to są jakieś nic ciekawego. Takie maszynowe, po prostu maszynowe. No i tyle. Nic tu więcej nie ma. Odłożymy, gdzie było. Tu mamy taki bardzo ciekawy kolorystycznie zestaw trio i kosztuje euro 50. Chyba ze względu właśnie na ten kolor, chociaż ja uważam go za całkiem fajnego. Jest to Kala. Jeszcze taki lata 60. się rzuca w oczy, nie? Bardzo sympatyczny. 3 sztuki są, czyli to i to. I 5 sztuk w sumie. 5-częściowy ten. O, tu mamy taką małą maselniczkę za 3,50. O, taką sympatyczną. Co tu mamy jeszcze? To mi się kojarzy. Powiem szczerze, kojarzy mi się, bo to jest takie szkło rozalinowe, ale kojarzy mi się, nie wiem czemu, z ząbkowicami. Może gdzieś coś widziałam. 4,50 to kosztowało. Dajcie znać, jakbyście wiedzieli. O, tu mamy taką fajną miseczkę, 4,50. Taka troszkę owalna. To już było na innej półce, to pamiętam. Na dole są ryby. No i tyle. Tu mamy jakąś misę, na której jest karteczka, że to jest Villeroy Boxa 9,50. Zobaczmy go. Sygnatury nie ma. Ale całkiem możliwe, że jest to Villeroy Boch. Tu mamy jeszcze piękny wazon, słuchajcie, kobaltowy z Rosenthala za 34,5 euro. No ale piękny jest, taki ze smokiem. Ostatnio kupowałam taki, tego filmu jeszcze nie widzieliście, ale zobaczycie go w niedługo. Szukałam takich tych różyczek. To jest akurat Carl Ens, więc one mają prawo być droższe. 6,51, ale piękne.
Te, co ja kupiłam, zobaczycie w którymś z odcinków następnych. Wszystkie są od Karola Ensa. Trochę więcej jak 20 zł. Mitterteich Bawaria. I tutaj druga też jest bardzo ładna i to jest też Bawaria, trochę jest zmyta, ale piękna jest w środku, nie? O, tutaj tak wygląda ten cały zestaw, jest pięknie złocony, 9,50, a ta 7,50. Ja, ganz trocken. Das Wasser ist auch weg, so ein bisschen weg. Huchenreuter za 6,50. Patrzcie, jaka śliczna torebka. Jedna pani mi ostatnio pisała, co prawda to nie była taka, tylko trochę inna, żeby tak fajnie wisiała koło lustra i tylko się na nią patrzeć i ją głaskać. Coś w tym jest. Piękna, 6,50. Ciekawe, ile lat ma. I nawet w środku ładnie wygląda. Tu sam metal. Mamy taką miskę za euro. Na przykład na jakąś sałatkę. Tu mamy na frytki. Ale ta miseczka jest fajna. Ile ona kosztuje? Euro. To jest fajna na jakieś owoce. Jak najbardziej. I znowu jesteśmy na ręczniczkach, pościelach i obrusach najbardziej ulubionych. Mam jakąś ścierkę za euro. No myślałam, że droższa, ale za euro to jest całkiem okej cena. Tu mam pościel z Ikei, tu mam jakiś duży obrus. I chyba tutaj nic. Zobaczmy sobie tutaj, co tu jest na dole. A tu mamy nową komodę, zobaczcie. Taka wąziutka, można powiedzieć. Też stareńka. Też nie kosztuje mało, 249 euro, ale powiedziałabym, że jest troszeczkę pouszkadzana. Na przykład tu pęknięta i tu na wierzchu jest bardzo uszkodzona. Gdzieś stała w jakimś mokrym miejscu prawdopodobnie. To trzeba by było ściągnąć, to jest napuchnięte. Więc myślę, że cena jest nieadekwatna troszkę. I mamy tu piękne lustro, zobaczcie jakie. 65 euro. Nie wiem, czy jest stare, może jest całkiem moderne, nowoczesne, ale całkiem ładne.
Tu mamy już taki pojemniczek, zobaczcie. Za 6 euro, ciekawy. Taki dzbanuszek, o. Jaka cena? 8. O, to dużo. 8. Tu mamy taką paterkę, a to chyba plastik. O, plastik. Niestety. Więc co tu jeszcze jest? Tam jest takie ładne biureczko nowe. Za 65. Takie jakieś bardzo wąskie miejsce, bo on jest nieduże. A to już widzieliście tą konsolę. Jeszcze się nie sprzedała. No. A tu jeszcze ominęłam taką piękną skrzynię. Zajrzyjmy do niej. Ojej, ciężka. No. Piękny mebel. Słyszycie ten dźwięk? Lubię takie dźwięki starych mebli. 79 euro. Pojawiła się z powrotem ta taca. Jednak się nie sprzedała, widzę. Fajna kaczucha, nie? Kaczucha, taki pojemnik do przechowywania albo zapiekania prawdopodobnie. Raczej do zapiekania, bo jest dość duża. Patrzcie, jaki piękny wazon kryształowy za 4 euro. No, bardzo ładny. Myślę, że jest stary. Zupełnie wyjątkowy. Tu mamy takie kolorowe szkło, zielone. On nie jest uszkodzony, tylko po prostu ma taką od początku chyba taki bąbelek w środku. Taki już kiedyś miałam, pamiętacie? I on kosztuje 9, trochę dużo. A, jeszcze taki. Ten jest taki miodowy. A tu nic nie ma dzisiaj. Nic tu do mnie nie woła. Kompletnie. Pusto tu dzisiaj w ogóle, mało ludzi. Co akurat jest dobre. Bo zdarza się, że jest po prostu strasznie dużo ludzi, ciężko nagrywać. A dzisiaj jest tak w sam raz, czyli prawie nikogo nie ma. Do nagrywania idealnie. Dawno też żeśmy nie zaglądali do obrazów, ale powiem szczerze, że tu do mnie nic nie woła. Ja już zeszłym razem tu oglądałam te obrazy, ale to nic mnie nie dowoła. Piękna ramka. Coś ten obraz sobie ma. Ma napisane też autor Clivia. Nie wiem, czy to jest nazwisko, imię autora i to kosztuje 15 euro. No, ma coś w sobie. Ma coś w sobie. Co tu jeszcze jest taki? O, no ten jest ładniejszy. 2003, to jakaś akwarela chyba jest. I to kosztuje, już wam mówię, też 15. Tu jest coś takiego, za 12. Tu mamy taki obraz, trochę wygląda jak Lady Diana. No, chyba szkicowany. Tu rama uszkodzona. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Mam na imię Kasia i zabieram Was często na różne spacerki po sklepach używanych i pchlich targach w Niemczech, żeby trochę nacieszyć oko i zobaczyć coś pięknego. Słuchajcie, łatwo mi jest coś kupić na Promarkcie, bo jest to mnóstwo stanowisk i po prostu jest w czym wybierać. Natomiast na sklepach używanych czasem sobie muszę parę razy dobrych pochodzić, żeby coś fajnego wyhaczyć. Czasem po prostu objadę je wszystkie i nie ma nic. Owszem, nagram coś tam fajnego, ale nie mam nic do kupienia, bo po prostu nic mi nie wpadło w oko. Albo po prostu nie ma nic takiego wartościowego, za co warto zapłacić. Więc i tym razem właśnie tak było, byłam kilka razy na sklepach i
Powiem szczerze, te 20 kilka minut bardzo mi ciężko było nagrać i tak właśnie czasem bywa. Czasem bywa tak, że pojadę w jeden dzień i nagram wszystko i kupię piękne rzeczy, a czasem idzie to jak po grudzie, jak to mówią. Właśnie tym razem tak było, ale nic, słuchajcie, coś tam kupiłam, także coś Wam nagram tutaj teraz, jakieś zestawienie. Nie ma takich spektakularnych perełek, ale coś tam mam. Słuchajcie, planujemy taką małą metamorfozę w kuchni tutaj u nas, tak sobie pomyślałam, może chcecie ją całą zobaczyć, bo zawsze widzicie mnie w jakimś kącie, albo tu, albo tam, albo gdzie indziej, a w sumie tej całej kuchni nie widzieliście. Ona nie jest jakaś nie wiadomo wow, ale zanim coś w niej zmienimy, myślę, że warto by ją było zobaczyć całą. Jak macie ochotę, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, to coś nagram następnym razem. Słuchajcie, co kupiłam? Jest parę obrusów, ale wiecie, że obrusy kupuję, bo obrusy są w tej chwili tanie i obawiam się, że już widziałam, że na Vinted można je kupić często od 10 euro wzwyż za sztukę, więc ja myślę, że te ceny będą coraz bardziej drożeć za te ręcznie robione obrusy, więc warto, że tak powiem, parę groszy zainwestować, także jak macie okazję, to kupujcie, bo podejrzewam, że będą drogie za jakiś czas. Mam, słuchajcie, kolejną perełkę na szyi, kolejne perełki. Ona ma z tyłu niestety zepsute zapięcie, ja ją tak założyłam w tej chwili, słuchajcie, dla Was na chwilę, ale niestety, chociaż ja w zasadzie ona się trzyma, można by niej wychodzić, ale ciężko ją założyć bardzo. Ale to jest taki vintage, wiecie, ona ma takie dziwne, bardzo stare zapięcie i w związku z tym ma prawo już po tylu latach być jakaś jakby uszkodzona. Słuchajcie, pokazuję Wam, co kupiłam. Tych talerzy nie będziecie mieć w filmie, bo jakoś zapomniałam je nagrać i jak już poszłam do kasy i wyszłam do sklepu, to mówię, przecież się nie będę wracać i kłaść je na półkę, żeby je nagrać, więc ich nie macie na filmie, natomiast kupiłam takie 3 talerze, niestety tylko 3. Ja Wam pokazuję, jak on wygląda z przodu. Takie piękne. Co to w ogóle jest? Różyczki, różne kwiatki. Zobaczcie. Myślę, że jest w całkiem dobrym stanie. Tu u góry to złoto jest takie może troszkę delikatnie przetarte, ale w sumie to myślę, że nie jest tak źle. No zgadnijcie, co to jest za manufaktura? Ja myślę, że ciężko jest zgadnąć. Myślę, że bardzo ciężko jest zgadnąć. Ja powiem szczerze, byłam zaskoczona, jak zobaczyłam, co to jest. Już Wam pokazuję. Jest to Carré Tige. Taka zielona sygnatura. Napiszę Wam tu na dole, jakie to są lata. I kosztował euro. Jedna sztuka kosztowała euro, więc mam 3. I są bardzo ładne. No szkoda tylko, że 3 sztuki. No ale trudno, co zrobić, jak się nic nie zrobi. Fajnie, cieszę się, że chociaż 3. Także one kosztowały 3 euro i teraz Wam pokażę obrusy. Obrusów mam troszkę, o tyle mam obrusów, więc całkiem sporo. Już Wam pokazuję. Jeden jest taki bardzo nowoczesny, ale spodobał mi się i on ma plamy, ale ja te plamy przeważnie odpieram, więc to nie jest jakiś problem. Jest to, ja już Wam mówiłam o obrusach z Chibo, że one są bardzo dobrej jakości, bardzo dobrze się piorą, wypierają i w zasadzie nic się z nimi nie robi, wszystkie suszę w suszarce, więc jak mi się trafi jakiś obrus z Chibo, to go biorę, bo one są warte wzięcia. Jak macie okazję, to kupcie sobie, bo warto. Tak mam wrażenie, że tu jest ciemno, sobie tak zasłaniam trochę tym obrusem chyba. Słuchajcie, taki świąteczny, z takimi śnieżynkami i tu jest jakiś renifer prawdopodobnie. I on jest długi, zobaczcie, to jest taki długi bieżnik, naprawdę długi bieżnik. Ma parę plamek, ale tak jak mówię, biel jest całkiem fajna, nie jest jakaś zarzucona albo coś, więc ja sobie go dopiorę jak najbardziej. Cenę Wam powiem na końcu, bo płaciłam za wszystko od razu. Tu mam taką piękną szarfę. O, taka szarfa. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Z jednej strony wygląda tak. Odwrotnie. Odwrotnie. Takie kwiatuszki. Bardzo ładne zresztą. A z drugiej strony wygląda tak. Grace God, czyli jakby Szczęść Boże, coś w tym sensie, chyba po polsku, chyba tak, chyba Szczęść Boże. Można to gdzieś, słuchajcie, zawiązać. Jeżeli się nie chce, żeby ten napis był, na przykład jak się mieszka w Polsce, jeżeli nie chce się, żeby ten napis niemiecki było bardzo widać, to zawsze można jakoś tak to
że można to nawet uciąć i sobie zrobić z tego jedną szarfę, jakby ktoś już bardzo się upierał. Nie wiem jeszcze, co z tego zrobię, ale zaraz Wam powiem cenę, to myślę, że się opłacało, coś tam z tego wymyślę, czy zostawię tak jak jest, zobaczymy. I następna jest taka, takie mi się bardzo podobają, one się rzadko trafiają. Pokażę Wam, taka gwiazdka, można powiedzieć. I to jest taka inna technika zupełnie. Zawsze są te materiały takie troszeczkę, on wygląda może trochę żółto, ale nie jest żółty, on jest taki bardziej beżowy na żywo i bardzo ładnie jest tutaj wyszyty. Tą koronkę tu na dole też ma taką fajnie złotą, ja bardzo lubię te i mam może ze 3 takie, także nie dużo, a naprawdę się bardzo rzadko trafiają, także jak mi się uda, to się cieszę. A dzisiaj miałam szczęście, bo pani przy mnie dosłownie wystawiała te obrusy, więc miałam jako pierwsza okazję, że tak powiem, sobie coś wybrać. Tutaj mamy taką zwykłą o taką serwetę, ona ma tutaj takie inicjały, w sumie to nie bardzo wiem jakie, a coś tam, nie wiem czy to będzie tutaj widać w kamerze, co to jest za ten, takie jakieś reliefy, taka zwykła po prostu biała serweta, ona ma jakieś myślę 50 na 50 i ona na przykład może służyć do przykrycia koszyczka na przykład wielkanocnego albo możliwości jest dużo. Także wzięłam taką też, taka zawsze też się może przydać. Tu mam jeszcze jedną taką, ta jest tak mniej więcej 80 na 80, bardzo ładna, delikatnie przeźroczysta, ale bardzo delikatnie, nie jest całkiem przeźroczysta, ma bardzo ładną tutaj na dole koronkę, zobaczcie. O właśnie. Mam nadzieję, że mam dobre światło, bo czasami to światło mi tutaj nie współgra. O, zobaczcie, taki jest ten obrusik. Takie jakby to nazwać, gałązki, kwiatuszki, jakieś gwiazdki. Myślę, że też był jak najbardziej warty wzięcia. Zobaczcie, ta koronka tutaj jest taka złocona na bokach. Śliczny jest ten obrusik, także fajnie. I wzięłam sobie jeszcze jeden, o taki zwykły biały, po prostu zwykły biały, on jest bardzo duży. I on ma, myślę, że jakieś, widzicie, ogromne. Tutaj jest też jakiś nadruk. I ja myślę, że to jest adamaszek. On nie jest błyszczący, on jest taki bardzo delikatnie błyszczący, ma takie kwiatuszki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w kamerze. Ale jest to zwykły obrus, który można, wiecie, biały obrus duży, bez niczego też bardzo chętnie się przydaje na jakieś konkretne okazje, jakieś, wiecie, Wigilię czy Wielkanoce. Taki biały obrus zawsze jest przydatny, więc warto go kupić, szczególnie jak jest tani, bo obrusy ogólnie są drogie. Jakbyście chciało kupić nowy obrus, to niestety trochę kosztuje. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, nie powiedziałam Wam ceny za obrusy. Słuchajcie, za obrusy zapłaciłam 4 euro za wszystkie, więc naprawdę, to naprawdę nie było dużo. I teraz Wam pokażę taką ciekawostkę. Kupiłam takie obrazki, o takie 2. I one kosztowały, słuchajcie, euro za sztukę. I to jest jakaś specjalna technika grawerowania na mosiądzu. I ten pierwszy, który mam w ręce, to są konie w ogóle. To jest akurat konie, te drugie są konie. I ten mosiądz jest taki wypłowiały, źle mówię, nie wypłowiały, taka patyna się na tym zrobiła. I ktoś mi kiedyś napisał, jakaś pani pod filmem jakimś, że mosiądz się super czyści takim płynem na kamień, taki wiecie, jak w łazience czyścimy baterie i tak dalej. To właśnie zwykły po prostu jakiś, nie wiem, brew czy jakiś inny. I oczywiście nie psikać bezpośrednio na taką płytkę, tylko na jakąś szmatkę i delikatnie wyczyścić. Ja Wam pokażę, jak wygląda ten brudny. On tu nie jest wyczyszczony, ale widzicie, że tu jest koń. A pokażę Wam teraz, jak wygląda ten wyczyszczony, który jest obok. Zobaczcie, on zupełnie już inaczej wygląda. Jest taki ładny, nie? Ładny. Tutaj za bardzo mi lampę widać. Ale zobaczcie, tutaj w tych rogach wypadałoby jeszcze bardziej wyczyścić. To się muszę tym jeszcze zająć, może jakimś patyczkiem do uszu, bo nie chciałabym tego z tyłu otwierać, bo wiecie, to jest tak profesjonalnie zamknięte, więc lepiej tego nie otwierać. No,
Także fajnie. To jest jakaś specjalna metoda, w ogóle to jest jakaś metaloplastyka, nie, bo to na metalu. Także za 2 euro. Myślę, że takie są zupełnie inne. Ja sobie ten drugi też wyczyszczę. Muszę sobie kupić w ogóle jakiś płyn specjalny do drewna, taki wiecie, nabłyszczająco czyszczący, który mi to fajnie tą ramkę, tak wiecie, zabezpieczy, że ona będzie też taka żywa, taka błyszcząca, taka zdrowa, nie? Słuchajcie, to wszystko, słuchajcie, my jesteśmy jeszcze w Polsce, wy oglądacie to w środę o 16. Słuchajcie, pamiętajcie, nowy czas oglądania, w środę o 16, w niedzielę o 9:15 i oczywiście pamiętajcie o lajkach. Zalajkujcie zawsze film, bo to jest bardzo ważne dla kanału. Jeżeli się nie lajkuje filmów i nie komentuje, to po prostu on się nigdzie nie wyświetla, po prostu te wszystkie zasięgi się spadają i totalnie to wszystko idzie na dół i to bardzo też nie motywuje do działania, wiecie jak to jest, nie? No ja słuchajcie, latam po tych sklepach i to chciałabym, żeby ta motywacja była cały czas, bo wtedy jest pasja, Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za wszystko. Widzimy się za parę dni na Promarku oczywiście. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa!